Siema, właśnie idę do lokalu, w którym serwują danie, którego jeszcze na YouTubach nie jadłem. Zapraszam. Witajcie moi drodzy w ten dla Was styczniowy wieczór, dla mnie jeszcze ten staroroczny dzień. Zanim się wybiorę w podróż, zanim Was zabiorę do Leicester, bo dzisiaj wybieramy się aż do Leicester na obiad, muszę załatwić pewną sprawę, czyli jestem pod Tesco, jestem pod Simpsonem, bo zauważyłem, że bateria w moim zegarku przestała działać. Wymieniamy baterię i wyruszamy w podróż, a w ogóle ta podróż będzie miała lekką celebrację, a o co chodzi, to patrzcie tutaj. Dzisiaj wybieram się do Leicester, na pewno przekroczymy 100 tysiączków. Zegarek zrobiony, działający, chodzący, a to jest z Simpsona. Jeżeli wiecie, to w Simpsonie jest coś takiego, że za 20 funia dożywotnie wymienią Wam za friko, no za 20 funia baterię. Także zapinam pasy i ruszamy w podróż. Już na drodze, a więc co? Wybieramy się do Leicester, jak już wspominałem, i w Leicester znalazłem lokal o nazwie Spiżarnia Smaków. I patrząc na ich Facebooka, widać, że nic nie widać. Są tylko tablice dań i jeżeli chodzi o te tablice dań, to przykuło moją uwagę pewne dania. Dziczyzna i ja z dziczyzną w ogóle się w Anglii nie spotkałem. Nawet w UK, bo byliśmy przecież w Szkocji, byliśmy raz nawet na Walii, póki co raz. Jeżeli kiedykolwiek jestem w Polsce i mam taką okazję, żeby zjeść dziczyznę, to na pewno z niej korzystam. Mam nadzieję, że dzisiaj też będę miał farta, bo standardowo jedziemy tam w ciemno. I co? I mam nadzieję, że będę miał farta, że akurat w dzisiejszym dniu będą zarówno albo kotlety, albo gulasz z jelenia dostępny. Moi drodzy, już za chwilę moja furka będzie obchodziła 100-tysięczne urodzinki. Hej! Jak przed sekundą powiedziałem, jedziemy tam w ciemno. Moi stali widzowie już o tym wiedzą, a nowi właśnie teraz się dowiedzą, że ja często jadę do lokali w ciemno. Nie mam pojęcia, ile to będzie kosztowało, nie mam pojęcia w ogóle, co zjem. Nic nie mam pojęcia. Jedyne pojęcie to mam zawsze, gdzie zaparkować, co, jak i ja o wszystkim Was poinformuję. Jeżeli chodzi o ich wszystkie socjale, jakiekolwiek znajdę, to zawsze przypnę je w przypiętym komentarzu i w opisie filmów. I również jeżeli chodzi o te moje wycieczki w ciemno, jedyne co robię, i to jest bardzo ważne, zapraszam do naszej trzeciej podróży do Blackpool, to dzwonię. Dzwonię, ułatwiam sobie życie, po prostu upewniam się, że ten lokal jest otwarty. I Wam też proponuję ułatwiać sobie życie, między innymi poprzez dzwonienie do lokali. Nie wyobrażam sobie, że jadę taki kawał i całuję klamkę, bo co? Bo zaoszczędziłem moje i tak darmowe minuty. Większość z nas tutaj w UK, chyba praktycznie wszyscy, mamy za darmo tak zwane free call. Także dzwonić i ułatwiać sobie sprawę. Jeżeli nie odbierają, to co? To czerwona lampka niech się zapala i wtedy szukać alternatyw. Natomiast nie wyobrażam sobie alternatywy, jeżeli chodzi o nasz tradycyjny już kącik PL bawi, Ania uczy, gdyż Ania jest naszą ekspertką od ciekawostek i w ogóle faktów na temat miejscówek, w które się wybieramy. I jest Ania niezastąpiona. Także po tym całym lukrze wylanym na Ciebie, Aniu, powiedz nam coś ciekawego na temat miasta Leicester. Jedno z najstarszych miast w Anglii, Leicester ma ponad 2000 lat historii. Jego początki sięgają czasów rzymskich, kiedy nazywało się Ratae Corieltauvorum. Król Ryszard III. To właśnie w Leicester odnaleziono w 2012 roku szczątki Ryszarda III, ostatniego króla Anglii, który zginął w bitwie. Jego grób znajduje się dziś w katedrze w Leicester, co przyciąga turystów z całego świata. Miasto wielokulturowe. Leicester jest jednym z najbardziej różnorodnych etnicznie miast w Wielkiej Brytanii. Mieszka tam duża społeczność pochodzenia indyjskiego, a Diwali Festival obchodzony w Leicester jest największym poza Indiami.
Leicester City FC. Klub piłkarski przeszedł do historii w 2016 roku, kiedy sensacyjnie wygrał Premier League, mimo że bukmacherzy dawali im szansę 5000-1. Centrum Nauki i Technologii. Na Uniwersytecie w Leicester pracował Sir Alec Jeffreys, który odkrył metodę identyfikacji DNA. Jedno z najważniejszych odkryć w kryminalistyce. Dogodna lokalizacja. Leicester leży w samym sercu Anglii, zaledwie około 1,5 godziny pociągiem od Londynu. Moi drodzy, witajcie w Leicester. Hej, siemanko, jesteśmy już na miejscu i nie jestem pod samą spiżarnią, jestem dokładnie tutaj i co? Tak jak było w Lincoln, że człowiek uczy się całe życie, po prostu na Google Street na jednej stronie jest Residence Permits Only, a na drugiej jest normalnie do płacenia. I 3 godziny max jest tutaj, mi 3 godziny w zupełności wystarczy. No i co, trzeba po prostu zapłacić. Także idę płacić, a wy, takie małe info, jeżeli nie wiecie, żeby polubić te wideo i zasubskrybować ten kanał, to jest 0, nic nie płacicie, to jest po prostu za darmo, a mi to niby pomaga. Także ja się szykuję, spiżarnia smaków Leicester. Jestem mega głodny, PL-owska armia, chodźcie. Dobra, zamówienie złożone i niestety nie załapałem się na dziczyznę. Jelonek będzie serwowany jutro, czyli w niedzielę, jestem dzisiaj w sobotę. Tradycja kolejna na tym kanale, pite wasze zdrówko i zapamiętajcie sobie ten napój. Jest to orężatka, bo ta orężatka kiedyś nam się przyda. Dobra, otwieramy. Za panią, którą szefową poznałem, za spiżarnię smaków, za Leicester, za was drodzy widzowie i za moją furkę, która już przebyła ze mną ponad 100 000 mil. Zdrówko. Słuchajcie, jelenia nie ma, dziczyzny nie ma, dania, którego jeszcze nie jadłem na tym youtubercu moim. Ale co? Ale za to mamy zupę, którą jeszcze nie jadłem na tym moim youtubercu. Jest to zupa flaki wołowe, chyba flaków się, nie wiem, z wieprzowiny nie je. Także zobaczymy i już mi się coś podoba, zaraz wam pokażę. A powiem wam, że jeżeli chodzi o flaki, to zawsze kojarzyłem je takie długie. Nieraz się takie żuło, czy gryzło, czy coś, nie? A tutaj patrzcie już na to od razu. Powiem wam, że takie drobniutkie. Próbujemy zupy i zaraz spróbujemy zupy z Maggi, której też zazwyczaj nie stosuję. Pyszota. I do tego chlebek. O porcji, chociaż wierzycie, że najmniejsza nie jest, o smaku, ile mi to kosztowało, to powiem wam w podsumowaniu, na które już teraz was zapraszam. A jeżeli chodzi o lokalizację studia, to trochę miałem kłopot, bo znalazłem naprawdę parę fajnych. No i co, mam nadzieję, że tą, którą wybiorę, wam się spodoba. Zupę jedliśmy niespotykaną na tym kanale, flaki i coś chyba też niespotykanego jadłem. Już tyle epizodów było, wybaczcie mi. Wjeżdża dzisiaj rolada z ziemniakami i z bukietem surówek. I zanim spróbujemy, to wam tutaj tradycyjnie pokazuję, co się dzieje. Mizeria, już jest plus z góry. Surowa jedna, surowa druga, 2 gały i rolada. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym czegoś nie zrobił. Patrzcie na to.
Tada. Dobra, zaczynamy od ziemniaków z koperkami. Więc od przyszłego roku. Taka sytuacja. Pyszota. Surowa numer 1. Takie coś. Surowa numer 2. Dobra. Lubię, że to wszystko jest takie chrupkie. No i co? Mizeria. Chrupkość. To jest słowo na dzisiejszy epizod. Mega. Jedyny minusik, jak zauważyliście, to trzeba popić orężadą, a nie piwkiem, ale i tak jest dobrze. Zanim spróbujemy dzisiejszego ciasta, dzisiejszym ciastem jest WZ, wypijemy, kolejna tradycja, kawę rozpuszczalną, czarną, bez mleka, bez cukrów. Potrzebuję tej mocy na nasz powrót. No i czas na ciacho. Delikatne, z dodatkiem wiśni, patrzcie sobie. Z dodatkiem wiśni. Ja dokończam WZ, dokończam kawę i widzimy się na podsumowaniu, które studio, już mówiłem chyba parokrotnie, do ostatniej chwili nawet dla mnie jest zaskoczeniem. Hej! Siemanko! Witajcie w dzisiejszym studiu. Tak jak mówiłem, wielokrotnie zmieniałem lokalizację studia. Miały być ruiny zamku, miało być rzeka, miał być ogólnie jakiś park czy jakaś natura. Ale jadąc w ogóle motorwayem do Leicester, zobaczyłem, że mają tutaj National Space Center. No i co? I byłem w spiżarni, oczywiście zaraz o lokalu powiem. Byłem w spiżarni, pogooglowałem sobie i chciałem powiedzieć, że ja zaparkowałem sobie tutaj, ale idąc sobie przez most, przez rzekę Soar, która przepływa przez Leicester, ujrzałem ten budynek, Blue Streak Rocket. I w tym budynku w ogóle jest ten cały statek kosmiczny. Muszę tak naprawdę jeszcze sobie to wszystko pogooglować. Ale tutaj obok naprawdę fajne klimaty, są fajne ławeczki w ogóle z przeróżnymi dedykacjami, z napisami. To jest ten spot, który znalazłem, a to jest ten widok, który ja widzę. Wy na szczęście albo na nieszczęście patrzycie na mnie i na ten budynek za mną. Nie wiem jak to powiedzieć, info numer 1 albo info numer 2, tak czy tak te dwa infa są bardzo ważne. Numer 1 to jest brak toalety. Niestety nie mają tam toalety, na szczęście pani powiedziała, że mogłem skorzystać w tym tutaj kebabie i panowie nie mieli najmniejszego problemu. Chłopaki nie mieli najmniejszego problemu, ale ja ogólnie nie jestem fanem takim chodzenia gdzieś tam, żeby się załatwić, dlatego proponuję, jeżeli przyjeżdżacie tam, bo lokalni prawdopodobnie wiedzą o tym, a wy nie lokalni, to po prostu załatwcie swoje potrzeby gdziekolwiek, zaraz przed Leicester i wtedy nie musicie. Jeżeli chodzi o parking, parking to nie jest info numer któreś tam, po prostu taka drobna informacja. Ten parking kosztuje 50p za 3 godziny, 50 pensów. Info numer 2 to cash only. Tam jest tylko gotówka, ale też istnieje możliwość przelewu. Co? Robią cateringi, takie wiecie, na chrzciny, na jakieś urodziny, na wesela, na itd. itp. Także jeżeli co, wszystkie te linki są w opisach filmu i w przypiętym komentarzu. Jeżeli byście chcieli na przykład skorzystać z ich cateringów, to dajcie im znać. Jeżeli chodzi o lokal Spiżarnia Smaków, to
proponuję rezerwować stolik w razie czego, bo na szczęście moje nie było aż tak busy, ale słyszałem, że chyba dzieci miały okres wolny od szkoły. No i co, nie chcecie po prostu jechać tam i czekać, bo lokal jest śliczny, bardzo dużo najstaczy, ja uwielbiam te jakieś świnki, kurki, grzybki, te słoiki. W ogóle zaskoczeniem dla mnie było, że te słoiki nie były tam centralnie na sprzedaż. To były dla ozdoby, ale zakładam, jeżeli panią poprosicie i ładnie się uśmiechniecie, nie będziecie takimi jak my mamy w zwyczaju być gburami, to pani wam bez problemu odsprzeda. Lokal ładnie prezentujący się, naprawdę przytulny, dużo najstarszy, jak już powiedziałem, ale jest mały. I chodzi o to, że jeżeli jedziecie, tak jak ja na przykład, kamerować czy coś, no to dlatego ta dzisiaj kamera tak pod różnymi kątami była. Po prostu miałem rodzinę za mną i ja nigdy nie lubię kogoś zamieszczać w wideo. Dlatego starałem się tak tą kamerą robić, żeby po prostu nikogo nie było widać. Ale co, ale jeżeli prywatnie przychodzę, to nie obchodzi mnie to, nie? Ale mówię, jeżeli ktoś by chciał z Was po prostu jechać sobie parę godzin do spiżarni, to dajcie znać im i zarezerwujcie stolik. W ogóle ja od czasu do czasu tutaj patrzę sobie, bo nie dość, że mam tutaj kolegę albo koleżankę kaczuchę, tutaj podpływają, nie wiem nawet, to nie są łabędzie. W ogóle się dzieje, fajnie, uwielbiam taką naturę. Dobra, prywata jest, omówiony lokal, omówione wszystkie te początkowe, teraz może czas na jedzenie. Może tak po prostu dla inności powiem danie, powiem co myślę od razu, porcję i cenę. I tak każde po kolei, nie? Zaczęliśmy wizytę w spiżarni smaków od toastu wypitego za Was i za dzisiaj moją furkę, ale wypiliśmy ten toast orężadą. Po prostu nie mają licencji, nawet się tak za bardzo nie dopytywałem, ale no zakładam, skoro nie sprzedają alkoholu, to nie mają licencji. Orężada kosztowała 2 funty. Zupa dla mnie coś innego. Patrząc na ich Facebooka wiedziałem, że serwują zupę w flaczki, ale nawet się nie nastawiałem, że ją zjem. I tak naprawdę pierwszą zupę to była kapuśniak i powiedziałem kapuśniak, a jednak później pomyślałem sobie i powiedziałem pani, że nie, spróbujemy flaczki. I te flaczki i od razu mówię, że smak fajnie, że to były takie pokrojone te flaki. One nie były jakieś takie długawe, bo ja takie pamiętam po prostu. Smak mega pyszny, porcja naprawdę duża i fajnie, że chleb był. I ta porcja flaczków kosztowała 5,50. Niestety nie załapałem się na jelenia, który w ogóle dowiedziałem się, że jest serwowany raz na jakiś czas. To nie jest niestety takie planowane, bo to też różnie zależy, ale dziczyzna jest tutejsza, także coś naprawdę fajnego. Mam nadzieję, że przyjadę tutaj w prywatnym czasie, ale to już będzie takie, że dowiem się, że będą po prostu serwować tego jelenia i taki gulasz z jelenia na 100% mnie skosztował. Ale co, zjedliśmy roladę i to jest rolada chyba wieprzowa. Rolada z ziemniakami i surówkami i jeżeli chodzi o smak, naprawdę pyszota, ale porcja dla mnie osobiście, no wiecie, ja też dosyć jem, dla mnie osobiście nie była za duża. Zaskoczenie było to, że tam było mało ziemniaków, tyle że podsłuchałem, po prostu no, ciężko nie podsłuchiwać, skoro lokal mały i ludzie do siebie rozmawiają. Na pewno jest możliwość taka, że po prostu pani wam dołoży tych ziemniaków, czy może surówki, jak się spytacie, nie? Tam jest ten bukiet surówek, te surówki przepyszne, chrupkie, świeżutkie. Także jeżeli dla mnie osobiście bardzo dobrze, że nie było takich ziemniaków dużo, bo często jak jeżdżę, to naprawdę podżeram się dużo. A tutaj się najadłem, to jedzenie naprawdę było dobre i jadę sobie fajnie, nie taki jakiś przysypiający. Nieraz tak mam, że tak nażrę się i tak, no nie, że przysypiam, nie? Wiecie, bezpieczeństwo ponad wszystko, ale fajnie. Jeżeli będziecie mieli ochotę i Wam to jest za mało, to po prostu spytajcie się Pani o porcję, dokładkę ziemniaków. No i to całe danie kosztowało 14 funtów. Leicester nie opuszczamy bez kawy i bez deseru. Kawa była rozpuszczalna, pani po prostu nawet się spytała z ilu łyżek. To ja powiem Wam taki sekret, YouTube'owe sekrety, że wziąłem sobie z 2 łyżek rozpuszczalną kawę i ta kawa kosztowała 2 funty. Na deser mieliśmy WZ-kę i powiem Wam tak, jeżeli chodzi o smak, pyszota, a jeżeli chodzi o porcję, to naprawdę duży. Ten kawałek był naprawdę duży.
I te ciasto, w ogóle te ciasto było tak jak pani określiła, pieczone przez dziewczyny, czyli dziewczyny, które pieką te ciasto i nie tylko to ciasto, bo tam różne ciasta też były. Serdecznie Was pozdrawiam. I te ciasto kosztowało 4,50. Za całość w spiżarni smaków w Leicester zapłaciliśmy 28 funtów. Lokal, jak już powiedziałem, prezentuje się ślicznie. Fajne są te dodatki, te telewizory. To znaczy takie, wiecie, ekrany, które teraz widzicie z tymi miastami. Ślicznie wyglądająca ściana w ogóle. No i co? Jest zaznaczone Zamość. Dowiedziałem się od drogiej pani, że właściciele są z Zamościa. Czyli jeżeli ktokolwiek z Zamościa ogląda Leicester, Anglia, Was też pozdrawia. Jeżeli chodzi o ceny, to za to, co zjadłem, naprawdę, no nie nażarłem się, ale najadłem się i podejrzewam, że każdy normalny się naje. Macie starter, macie main, oba dobre, oba świeże, pyszne. Macie deser, spore ciacho, macie kawę, orężadę, czy tam tymbarkę, cokolwiek możecie chcieć. I nawet nie spytałem się, czy mają kompot. Spytajcie się, albo jeżeli chodzicie tam, to możecie mi napisać, czy też serwują kompot. Tak czy tak, to wszystko za 28 funtów w Leicester, w City. Uważam za cenę bardzo atrakcyjną. I standardowo, jeżeli ktokolwiek uważa, że 28 funtów za duży starter, spory main, duży deser, kawę i napój, to jest dużo, to proponuję wychodzić A z nor, B z piwnic, pójść sobie gdzieś do jakiegoś byle podrzędnego lokalu, zamówić podobne dania, trzy corsy, czyli starter, main i deser i zobaczcie, jakie tam są ceny. Dla mnie ceny jak najbardziej na plus. Wszystko mamy omówione. Mam nadzieję, że wszystko mamy omówione i żadnej gafy póki co w tym epizodzie nie ma. 100 000 mil dla mojej furki, z czego bardzo dużo już tysięcy mil ze względu na ten content, który uwielbiam, dzięki któremu poznaję fajnych ludzi, miłych ludzi. Pani Ela, o ile nie skaleczę tego imienia, bo my się nie przedstawiliśmy z imienia. Pani Ela, miła pani, jedzenie pyszne, Leicester kolejnym miastem, które zobaczyłem dzięki temu contentowi. I ten park tutaj, kolejnym fajnym miejscem, łącznie z tym budynkiem, z tym National Space Center, które w prywatnym moim czasie na pewno sprawdzę, pomijając to, czy wierzycie w płaskie ziemie, w kuleczkę, która cały czas kręci się i leci w nieskończoność. Po prostu takie rzeczy są ciekawe. I ja Wam tego życzę w Waszym wolnym czasie. Patrzcie, znajdujcie, odkrywajcie ciekawe rzeczy, ciekawe miejsca w Anglii, w Szkocji, na Walii, w całym UK. To jest chyba jakieś fatum, jeżeli chodzi o gafy na tym kanale. Wyobraźcie sobie, że właśnie mam chwilę przerwy, edytuję sobie odcinek z Leicester, składam go w całość i dochodzę już praktycznie do końca. Był tam moment, który mam nadzieję, że nie przespaliście, w którym mówię, że no mam nadzieję, że żadnej gafy nie ma. No i wjeżdżam w apel i sobie pomyślałem, kurczę, czegoś nie ma. Czegoś najważniejszego, werdyktu. Spiżarnia smaków w Leicester, lokal uważam za lokal, który... To są fanfary dla świeżaków, jakbyście nie widzieli. Za lokal, który smaczy. Pyszne jedzenie, śliczny lokal, miła pani obsługująca Was. Także, aha, no i ceny. Ceny jak najbardziej na plus. Wracajcie na apel. A apel tradycyjny powiem już z bliska. Po pierwsze, nie przepracowywać się. Po drugie, uśmiechać się do siebie, nie być gburami. A po trzecie, wysyłać mi polecajki. Dziękuję Wam wszystkim, którzy mi wysyłacie polecajki. Zapisuję sobie, notuję, robię researche. To jest coś fajnego. Fajnie, że komentujecie, że jesteście tutaj na tym kontencie bez jakichkolwiek dram. No i co? Widzimy się w następną niedzielę. Godzina 19 UK czasu. Trzymajcie się. Hej.